Arkadia to wieś położona niedaleko Łowicza, w województwie łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Nieborów, nad rzeką Skierniewką. W Arkadii mieści się ogród romantyczny w stylu angielskim założony przez Helenę z Przeździeckich, żonę Michała Hieronima Radziwiłła, właściciela pobliskiego Nieborowa. Ogród znajduje się około 10 minut drogi od zjazdu z autostrady A2 na Skierniewice-Łowicz. Trzeba skierować się w stronę Łowicza. Pierwsze wzmianki o Arkadii pochodzą z XV wieku. Od roku 1446 należała do kapituły łowickiej. W 1777 zakupiła ją Helena Radziwiłłowa. Głównym projektantem Arkadii był Szymon Bogumił Zak, część projektów była autorstwa Jana Piotra Norblina, Aleksandra Orłowskiego, Józefa Sierakowskiego, a później Henryka Ittara. Do zakładania ogrodu księżna przystąpiła w 1778 roku, a rozwijała go i komponowała do swojej śmierci w 1821 roku. W 1945 roku park w Arkadii wraz z pobliskim zespołem parkowo-pałacowym w Nieborowie stały się oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Grota Sybilli, wybudowana w 1782 roku z głazów narzutowych ściąganych z pobliskich pól. Miejsce identyfikowane jako serce symbolicznej Arkadii, stanowiące punkt wyjścia do rozważań nad tajemnicą życia i śmierci. Domek gotycki, zbudowany w latach 1795-1797, murowany z czerwonej cegły, pierwotnie z przylegającą od południa galerią arkadową oraz kaplicą usytuowaną na przeciwległej skarpie. Architektura budynku posiada cechy stylu neogotyckiego. Autorem koncepcji architektonicznej był Aleksander Orłowski, ostatecznie jednak projekt zrealizował Krzysztof Bogumił Zuk. Na początku 1814 roku księżna Helena Radziwiłłowa urządziła w domku gotyckim symboliczne mieszkanie rycerza, poświęcone jej synowi Michałowi Gedeonowi, generałowi napoleońskiemu. Zgromadziła tam historyczne pamiątki po walczącym o ideały sprawy narodowej bohaterze spod Połocka i Gdańska. Cyrk, zaprojektowany i wykonany przez Henryka Ittara w 1801 roku na wzór cyrku rzymskiego. Do dziś przetrwał tylko obelisk centralny i dwie skrajne cylindryczne mety, które wyznaczają skalę tego założenia w terenie. Inne budowle Ittara rozebrał po 1864 roku ówczesny właściciel Nieborowa Zygmunt Radziwiłł.
Na przykładzie akweduktu widać wyraźnie, jaki wielki wpływ na architekturę parku miała cywilizacja rzymska, którą Helena Radziwiłłowa była zafascynowana. Cyrk, akwedukt i świątynia Dajani wyraźnie pokazują wpływy rzymskie na architekturę całego ogrodu.
Jeśli Ci się podobało, daj kciuk w górę i zasubskrybuj kanał, żeby niczego nie przegapić.